świńskie ogony, można sobie kupić świńską nogę, kurze nóżki, kury i kaczki zapakowane w kartony. Zobaczcie, ile kosztuje polski spirytus w Chinach. 52 juany. To jest około 26-7 zł. Cześć, w tym filmie pokażę Wam asortyment oraz ceny w chińskim supermarkecie. Wielu osobom wydaje się pewnie, że Chiny są bardzo tanim krajem, w którym ogólnie panuje dziadostwo i niewiele można kupić. A to, co jest na półkach sklepowych, to najgorsza tandeta z możliwych. Czy tak jest na pewno? Zapraszam do chińskiego supermarketu. Chińskie supermarkety są wyposażone bardzo nowocześnie. Nie widać tutaj żadnej komuny. Oczywiście działów jest mnóstwo. Nie będę zaczynał od alkoholu, bo powiecie, że jestem alkoholikiem, więc przejdziemy najpierw na napoje bezalkoholowe. Jakie są ceny małych puszeczek? A no na przykład taki sprajcik 330 ml kosztuje 2,5 juana. No, wszystkie puszki są mniej więcej w tej cenie. Te podłużne kosztują po 3 juany. Jeżeli chcemy sobie wypić coś w plastiku, taka kolorowa Fanta czy Sprite to koszt 3 do 4 juanów. Z rzeczy, których nie dostaniemy w Europie, kury i kaczki zapakowane w kartony, a w środku jest kogut z głową czy kaczka. Jest to wszystko poddane takiej specjalnej formie piklowania, dzięki czemu to mięso nam się nie zepsuje. To jest taki przysmak południowych Chin. No i taka kura tania nie jest, kosztuje 88 juanów. Na półkach mamy też mnóstwo suszonych owoców, mango, jackfruity, ananasy, kokosy też są bardzo tanie. 150 gram suszonego mango kosztuje 23 juany, 180 gram za 17. Mamy nawet suszony jackfruit. Już po wejściu do sklepu na całości tego supermarketu czuć uderzający odór, którego sprawcą są duriany. Tutaj duriany można legalnie sprzedawać w sklepach. Śmierdzi w całym hipermarkecie. No, kto zna zapach duriana, to wie, o czym mówię. Kto nie zna, to nie da się tego wyjaśnić. No to tak jakby szambiarka wjechała Wam do pokoju. Dla nich jest to zapach zniewalający, uznawany za afrodyzjak, stąd jest to tutaj legalne i dopuszczalne. Zaś w innych krajach Azji Południowo-Wschodniej zwykle durian jest zakazany w obiektach użyteczności publicznej. 1,5 litrowa butelka coli czy Sprite'a to koszt niecałych 6 juanów. Naturalne soki owocowe, pomarańcz, za litrową butelkę zapłacimy 14 juanów. Nieco droższy jest tutaj sok. Nawet nie mam pojęcia, co to jest w ogóle za owoc, ale on kosztuje 20 juanów, tyle samo kosztuje sok gruszkowy. Zaglądamy na dział alkoholowy i co ciekawe, można tutaj kupić wino prosto w kieliszku, czyli ściągamy tylko zatyczkę i możemy wypić bezpośrednio pod sklepem. To jest bardzo fajna opcja. Można sobie dokupić też dodatkowo jakieś wino i wtedy mamy gotowe kieliszki. A taki kieliszek wina kosztuje 17 juanów za czerwone, białe kosztuje 13. Chiński mur kosztuje 68 juanów, ale obok mamy już za 230, czyli coś w rodzaju win premium. Jest tutaj tego naprawdę dużo. Mamy też wina sprowadzone z Australii po około 300 za butelkę, a tutaj jeszcze mamy wino australijskie za 45 juanów i to jest jedno z najtarszych win w tym sklepie bez wątpienia. Zobaczcie, ile kosztuje polski spirytus w Chinach. 52 juany. To jest około 26-7 zł. Tymczasem ile taka buteleczka kosztuje w Polsce? Jest to widać wersja eksportowa dla Chińczyków, ale oryginał 96%. Zobaczcie, jak jesteśmy krojeni przez państwo na różnego rodzaju akcyzach i podatkach. Mała buteleczka wody kosztuje juan 50. To jest półlitrowa butelka. Chiński przemysł browarniczy jest bardzo bogaty. Najtańsze piwa pokupimy już za 5 juanów za buteleczkę. Nieco droższe, ale i zarazem lepsze jest na przykład Yanjing Beer za 7 juanów akurat w tym miejscu. Te piwa też mają często większą pojemność, tak jak to 620 ml za 8 juanów. Malutki Budweiser reprezentuje piwa importowane. Za 330 ml zapłacimy 6 juanów. Chińczycy produkują też piwa w puszce. No to jest coś niespotykanego chyba nigdzie indziej. Taka litrowa puszka, to jest chyba też aluminium, kosztuje 20 juanów.
Importowane alkohole, no wychodzą może nieco taniej niż w Polsce, ale ogólnie podobnie. Ale takie malutkie piwko w sam raz na jeden łyk kupimy już nawet za 3 juany. I to też jest dobry wynalazek. Piwko od razu w takiej reklamóweczce. Także bierzemy prosto do parku i można od razu spożyć po zakupie. Karton coli czy Sprite'a, w środku jest 20 puszek, 330 ml, kosztuje 56 juanów. W Chinach mleko krowie jest produktem premium. Zobaczcie, jak ono jest tutaj pakowane. Nie leży sobie gdzieś tam w lodówce czy na jakiejś bocznej alejce na półce na palecie, tylko tutaj jest to sprzedawane jako bardzo drogi produkt premium. I na przykład taki kartonik, mamy tutaj 12 buteleczek po 250 ml, kosztuje 60 juanów. Chińczycy są zakochani w owocach typu durian, stąd wszędzie też znajdziemy produkty związane z tym owocem, między innymi cukierki durianowe. Tutaj taka duża paczka za 30 juanów. W sklepie można sobie też spróbować cukierka. Chińczycy raczej nie produkują swojego nabiału, stąd jest tutaj bardzo drogi. Zobaczcie, taki zwykły serek kanapkowy, no coś, co jest jedną z najtańszych rzeczy w Polsce. Tutaj paczuszka kosztuje 49 juanów. Serek kanapkowy prezydenta 46 juanów za jeden krążek. Serek kanapkowy do smarowania 30 juanów. Camembert, ser pleśniowy 70 juanów. Szynka szwarcwaldzka 70 juanów za takie małe opakowanie. Chińskie masło kosztuje 36 juanów za 200 gram. Mamy też importowane masło z Nowej Zelandii, 23 juany za 100 gram. Litr mleka krowiego kosztuje 16 juanów. Tutaj jakieś premium za 30. Mleka jest tutaj też potężny wybór. Mamy i za 20, i za 25. No ogólnie jest to dużo droższe niż w Polsce, ale tutaj się krów nie hoduje. Jogurt kokosowy w takim worku 900 gram kosztuje 20 juanów. Chińczycy produkują też kiełbasę, 2 takie pęta, 450 gram kosztują 47 juanów. Ogólnie te ich wędliny to wyglądają bardzo żałośnie. No zobaczcie, to jest szynka chińska, 350 gram za 28 juanów. Tutaj mamy jakąś szynkę premium w takim opakowaniu jak herbata, 30 juanów za 320 gram. Przechodzimy na dział owocowo-warzywny. Mandarynki po niecałe 4 juany. Dragon fruit za niecałe 8 juanów. Ten owoc nawet nie jest mi znany. Wygląda to coś jak taki mini melon. Kosztuje to 10 juanów za sztukę. Widzę, że chińskie marchety również się wycwaniły i to nie są ceny za kilogramy, tylko wszystkie są podane za pół kilo, żeby też Chińczyk za szybko nie przeliczył. Ale spójrzcie, jakie tu są potężne mandarynki. To wszystko jest chyba modyfikowane genetycznie. Oni mają to całkiem legalne, stąd możemy tutaj kupić takie gigantyczne owoce. Z tego, co ostatnio wyczytałem, to Chińczycy zmodyfikowali już rośliny do tego stopnia, że zamierzają oświetlać drzewami parki. Tak, dokładnie. Chcą zrezygnować z latarni, żeby oszczędzać prąd, gdyż wszczepiono drzewom geny świetlików. Przez co liście zaczęły świecić i tak drzewa będą mogły być używane do oświetlania ulic. Takiego mango w życiu na oczy nie widziałem. Kosztuje to 20 juanów za kilogram. W sumie to nawet dobrze, że są tutaj ceny za pół kilograma, także od razu można przyjąć, że cena widoczna na tej metce jest ceną w złotówkach za kilogram. Złotówkę dzielimy na pół i wtedy mamy juana. Tak mniej więcej. Połówkę papai możemy kupić za niecałe 6 juanów, czyli około 3 zł. Bananów mamy tutaj kilka do wyboru, kosztują po około 8 juanów za kilogram. Jabłka chińskie nie są zbyt drogie, jak widzicie, cena około 7 zł za kilogram. Tutaj mamy jakąś inną odmianę, kosztują one 13 zł za kilogram. No pewnie te importowane z Polski byłyby sporo droższe. Tutaj mamy guławy w cenie 7 zł za kilogram. Chińczycy produkują też truskawki, olbrzymie truskawki. Wersja albinotyczna, taka biała, kosztuje 26 juanów za taką tackę. Wychodzi to 80 juanów za kilogram. Czerwone są nieco tańsze, 60 juanów za kilogram. No i też one są bardzo duże. Tutaj truskawki w takich opakowaniach prezentowych, w ogóle one wyglądają jakby były sztuczne. Są takie błyszczące, takie idealne, aż wydają się nierealne.
Ogólnie chińskich owoców jest tutaj całe multum. Pomidory, kiść winogron można sobie kupić za 12 juanów. Taka tacka pomidorków koktajlowych 28 juanów. Co ciekawe, żółte są tańsze nawet niż czerwone. Wielu z tych owoców nawet w ogóle nie znam. Tu są jakieś dziwne śliwki. Tutaj kolejne dziwne śliwki. Tutaj mini jabłuszka, jak gdyby takie rajskie jabłka ozdobne. Mamy też takie mini arbuzy. Chińczyk naprawdę ma bardzo ciekawy wybór owoców. A tutaj mamy daktyle produkcji Gwiazdy Dawida. Taką potężną tackę owoców możemy kupić za 28 juanów. Mamy tutaj melony, arbuza, guławę i ananasa. A durianka kupimy tutaj za 15 juanów za dość spory kawałek. Opłaca się. No też cena zależy to chyba od gatunku tego owoca i stanu jego zaśmierdzenia, bo te takie bardziej żółte widzę, że są droższe od tych bledszych. Za 3 ogórki zapłacimy, pokaźne takie ogórki kabaczkowe, zapłacimy 14-15 juanów. Kolejne dziwne owoce, których nazw nawet nie znam. Chiny to co prawda nie Japonia, ale kupimy tu również sushi. Taki zestaw kosztuje 27 juanów. Za kawałeczek ciasta musimy zapłacić 20 juanów. Przechodzimy teraz na dział pieczywa. Pieczywo w naszym rozumieniu tego słowa w Chinach nie istnieje. Ich bułki są słodkie, robione też zwykle na mące ryżowej, a nawet te robione na pszennej smakują zupełnie inaczej. Stąd za bardzo nie ma tutaj co liczyć na takie tradycyjne jakieś chleby bułki. One są wszystkie duże, napompowane, sztuczne. Ceny bułek około 10-12 juanów. Jedynie bagietki smakują normalnie, dlatego że Francuzi nauczyli Chińczyków piec bagietki, stąd ta technologia im tu została i taka duża bagietka kosztuje 9 juanów. Ostatnim krzykiem mody jest chleb tostowy. Jest tutaj kilka kromek, to kosztuje 10 juanów. Są tu jakieś też rodzynki, zobaczcie jak to jest pięknie zapakowane jak produkt premium. Kolorowy donut kosztuje 3,5 juana. Smakuje to jak donuty z Biedronki. Chińczycy ewidentnie podrobili tutaj Kinder czekoladki. Ich wersja jest o połowę tańsza. Widać, że grafika na opakowanie już zrobiona jest przez AI. Chińczycy produkują już mnóstwo swoich słodyczy, aczkolwiek no, nie umywają się one do europejskich. Mi to, szczerze mówiąc, nie smakuje. Wszystko jest jakieś takie dziwne, naładowane jest tutaj mnóstwo cukru, a poza tym nie ma to smaku. Dlatego też Chińczycy uwielbiają europejską czekoladę. Jest ona tutaj bardzo droga, pokochali ją już wszyscy, no a Chińczyk póki co nie potrafi odtworzyć smaku takiej prawdziwej czekolady. W marketach możemy też kupić wiele produktów, które pochodzą z Rosji. Rosja to jeden z głównych partnerów handlowych Chin, stąd wiele produktów rosyjskich znajduje się na półkach chińskich supermarketów. Chińskie słodycze są bardzo tanie, no taka paczka wafelków spora kosztuje tylko 5 juanów. Chińczycy uwielbiają też suszone mięsa pod każdą postacią. Kurczak, wieprzowina, wołowina i one też tanie nie są, no tutaj nawet mamy 115 juanów za taki niewielki kawałeczek jakiejś wołowiny. Tutaj 49. Oprócz mięs zwierzęcych mamy też suszone kalmary, suszone ośmiornice, krewetki, ryby. Wszystko co tylko da się wyłowić z morza. Tutaj mamy marynowane jajka przepiórki, jakąś marynowaną kiełbasę, nawet pojedyncze jajko kacze. W takim woreczku można rozłupać i od razu zjeść. Świńskie ogony, kurze nóżki w takim opakowaniu 20 juanów. Możemy sobie też kupić skrzydełka, części skrzydełek, takie kości do obgryzienia. To wszystko jest jako taka przekąska. Można sobie kupić świńską nogę. Takie kopytko racica kosztuje też 20 juanów. A tutaj mamy promocję. Chrupiące kurze nóżki razem z pazurami. Tylko 15 juanów. Tu znów mamy jajka. Marynowane jajka. Jak czuć, że tam guma jest taka w środku. 7,60. Suszone mięso kaczki. Taka duża paczka chipsów o smaku awokado kosztuje 13 juanów. Tańsze są chipsy kokosowe za 10 juanów. I nawet mamy chipsy o smaku ogórkowym. Chipsy o smaku raka. No takie coś to pierwszy raz widzę. Dział zupek chińskich.
Ten produkt, jak sama nazwa wskazuje, jest bardzo popularny w Chinach. Wszędzie są automaty z gorącą wodą, w przestrzeni miejskiej, na stacjach metra, na dworcach autobusowych, w pociągach. Wszędzie znajdziemy za darmo gorącą wodę, żeby taki kubeczek można było sobie w każdej chwili zalać. W każdym hotelu też praktycznie będziemy mieć tego typu automat, o ile nie mamy czajnika w pokoju. Olej z orzeszków ziemnych 5 litrów kosztuje 160 juanów, no ale to jest dużo zdrowsze niż olej słonecznikowy czy rzepakowy. Mamy nawet tatara gotowego do spożycia. Zobaczcie, mięso, cebula i jajko. To wszystko jest zapakowane próżniowo, kosztuje to 20 juanów i mamy 4 takie tatarki do spożycia w parku, na przykład do flaszki. Ryż pakowany próżniowo. Ta tafla ma 5 kg. Wygląda to jak żwirek dla kota. Tutaj mamy w formie nieskompresowanej, a tutaj skompresowanej. To jest super sprawa, bo jeżeli na przykład chcemy sobie zamówić pocztą, tak zajmuje to dużo mniej miejsca, zmieści się do najmniejszej skrzynki w paczkomacie. Świetnie pomyśleli. A kosztuje taka paczka 5 kg tylko 40 juanów. Tutaj mamy kolejny ryż pakowany próżniowo za 30 juanów za 5 kg. Na dziale suszonek możemy kupić suszone kwiaty. To są chryzantemy, z tego parzy się herbatę. Tutaj mamy już popakowane, gotowe w pudełeczka. Różne suszone owoce, grzyby, przyprawy, kwiaty. Wybór przeolbrzymi. Jeżeli chodzi o suszone grzyby, tak nie ograniczają się tutaj do kilku gatunków, bo tego jest bardzo dużo. Jedzą na przykład coś takiego, taką gąbkę. Te grzyby spotkamy bardzo często w chińskich daniach z makaronem, w chińskich zupach. Tu są też jakieś korzenie lecznicze i to wszystko kupimy sobie na wagę w supermarkecie. Oprócz tego nasiona, przyprawy, widzę cynamon, anyż, papryczka, suszone kasze, jakieś nasiona, ciecierzycy. A to wygląda na gąbkę morską? Nie, to też jest taki grzyb. Wygląda to jak gąbka, a jest to chyba grzyb. Tak, jest to całkowicie suche. Piękny zapach się z tego wszystkiego unosi. A w Polsce tylko pieczarka i boczniak. No i czasem jakieś suszone prawdziwki za olbrzymią cenę. No, są nawet smardzle. Też są tutaj bardzo drogie. Kilogram tych grzybów kosztuje 680 juanów. Są to zdecydowanie najdroższe grzyby w tym markecie. Na dziale świeżych warzyw możemy sobie kupić okrę, różne grzyby, boczniaki, czy takie grzybki podłużne. Są też limonki, no cała tacka limonek 3 juany. Zobaczcie, tacka papryczki. Ja pierdzielę, 1,5 juana za całą tackę papryczki. A w Polsce liczą sobie jakieś 30 zł za 100 gram. A w Polsce jak sobie kupuję w Biedrze na wagę, to za jedną papryczkę płacę złoty 50, a tu mam ich kilkadziesiąt. Kilogram ziemniaków kosztuje ponad 5 juanów. Oni ziemniaków zbytnio nie jedzą, tutaj króluje makaron oraz ryż, więc może są one nieco droższe, ale cebule to mają potężne. No Polacy byliby w niebo wzięci. Chyba muszę przywieźć sadzonki do Polski, sprzedam i kupię sobie kawalerkę w Warszawie. A cebula jest bardzo tania, bo kosztuje około 1,5 zł za kilogram. Czyli nic, tylko sprzedawać majątek w Polsce i jechać do Chin. Cebula tania, olbrzymia, można żyć. Kiełki, różne warzywa naciowe, no i takie liście do zup, do makaronów. A teraz przechodzimy na dział rybny. No, są tu też świeże ryby dziwnego kształtu. Ta ryba sprzedawana jest po około 9 zł za kilogram. No także no nieco taniej niż karpie czy amury. Krewetki świeżutkie prosto z morza 26 zł za kilogram. A kurczak jest w cenie około 2 zł za takie jedno łódko. A tak wygląda panga, czyli bardzo popularna ryba w polskich restauracjach, a popularna z tego tytułu, że jest najtańsza i zwykle importowana z Chin. Marchew po 4 zł za kilogram, ale też jest ona olbrzymia. Pietruszka jeszcze większa i jeszcze tańsza, nieco ponad 2 zł za kilogram. Bakłażany w cenie 3 zł za kilogram, pomidory zwykłe w cenie jakieś 3,5 zł za kilogram, a pomidory malinowe 5,5 zł. Zestaw 30 jaj kurzych kosztuje około 15 zł. Możemy sobie kupić od razu jajka marynowane w herbacie, bardzo dobre, ogólnie polecam. Taki zestaw 6 jaj kosztuje od 5 do 8 zł. Tutaj mamy nawet marynowane w cytrynie. Oprócz jaj kurzych mamy też bogaty wybór jaj kaczych. Na przykład tutaj 6 jajek
kaczych kosztuje 8 zł, z tym, że jest to chyba jajko zgniłe, już takie czarne. Tutaj też są różne formy fermentacji tych jaj, przybierają one dość ciekawe kolory, jakby były już dobrze podpleśniałe. Im bardziej śmierdzi, tym większy przysmak. Jajka też możemy sobie kupić na sztuki w takich malutkich pojemniczkach i od razu je zjeść. W markecie jest również mini restauracja, w której można zjeść produkty, które już nadpsuły się na półkach, żeby ich nie wyrzucać. Takie tutaj upieką, ugotują i mamy do wyboru kacze głowy, świńskie uszy, świńskie kopyta, różnego rodzaju flaki, wszystkiego po trochu. Suszone mięsa, kurczaki, nawet kogut z grzebieniem jest, są kiełbasy, mnóstwo produktów suszonych, piklowanych. Jest tego co niemiara i wszystko można sobie spożyć na miejscu. Albo tutaj jakieś dziwne jajka o takim zielonym odcieniu. To jest chyba ciastko z duriana. Tutaj mamy taką wersję kebaba chińskiego. Kosztuje to tylko 3 juany, czyli około złoty 50 za chiński kebab. No bardzo tanio, bardzo. Pewnie idzie się tym najeść. Marynowany czosnek. A tutaj omlet w stylu chińskim. Też kosztuje to tylko 3 juany. No zobaczcie, taka tortilla w jajku za 3 juany. Że pokaźna porcja jedzenia. Tutaj kolejny omlet ze szczypiorkiem. 3 juany za porcję. Suszone krewetki pakowane w takich pojemnikach. No i potężne suszone kalmary. Taki kalmar kosztuje 170 juanów za kilo i na pewno waży ponad kilogram ta bestia. Suszone ryby. Tutaj mamy suszone ślimaki morskie. O, ślimaki są drogie, spójrzcie, nawet 2000 juanów, nawet za 500 gram ślimaka. A tutaj kolejne suszone małże, suszone krewetki. Wszystko wyłowione, posuszone i gotowe, żeby dorzucić do makaronu albo ryżu. W dziale alkoholowym znajdziemy też wódkę z różnymi leczniczymi korzeniami, więc to jest przyjemno z pożytecznym. Nie dość, że po wypiciu tego będziemy weseli, tak jeszcze dodatkowo poprawimy swoje zdrowie. Bardzo fajna opcja. I tutaj coś dla koneserów szybkiego picia pod sklepem. Możemy sobie kupić od razu kieliszek wódki za 9 juanów. To jest 80, także w sam raz ciach. A tutaj mamy taką klasyczną musztardówkę za 21 juanów. Chińczycy też próbują swoich sił w klasycznej wódce. Połówka wódki chińskiej kosztuje 45 juanów. W Polsce swego czasu robiła furorę małpka bananowa, a tutaj spójrzcie, mamy małpkę kokosową. Małpka kokosowa kosztuje tylko 24 juany, a w takiej pięknej wersji tutaj 29. Mam nadzieję, że podobał się Wam ten materiał i już teraz wiecie, co kryje się w czeluściach chińskich supermarketów. Uprzedzając pytania, dlaczego w sklepie nie ma tłumów? Nie dlatego, że Chińczyków nie stać na zakupy. Do nagrywania sklepów zawsze wybieram pory, w których jest najmniejszy ruch. A to wszystko dla mojego własnego komfortu, abym nie musiał się przepychać, pokazując Wam kolejne produkty. Tak na marginesie, mediana miesięcznej pensji dla całych Chin wynosi obecnie znacznie więcej, niż mogłoby się Wam wydawać. Więc przy cenie 20 juanów za 5-kilogramowy worek ryżu, czasy kiedy to Chińczycy pracowali za przysławiową jego miskę, dawno już minęły. Na koniec tradycyjnie zapraszam do podzielenia się swoimi wrażeniami i przemyśleniami w komentarzach. Koniecznie obejrzyjcie również pozostałe filmy z chińskiej serii. Do zobaczenia w kolejnych produkcjach, cześć!